Zapraszam do trzeciej i na ten moment ostatniej części naszego szkolenia przypominającego. W tej części zebraliśmy sobie dużo różnych takich drobnych tematów, które są ze sobą niepowiązane, ale które wydawały się na ten moment jakoś najbardziej aktualne i istotne. Pierwsza rzecz, no to chyba bardzo istotny w obecnych czasach temat. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, o co chodzi, ale przypominam na wszelki wypadek otwieranie maili, tak? Mamy w tej chwili od jakiegoś już dłuższego czasu mechanizm ostrzegający przed mailami z zewnątrz. Tu jest na początku ten czerwony tekst, który pewnie wiele z Was widziało w mailach. Ta wiadomość pochodzi z pozafirmowej sieci grupy kapitałowej KOMP i tak dalej, i tak dalej. Ta wiadomość ostrzega, że ten mail nie jest od nas. To znaczy, jeśli w tym mailu jest na przykład napisane, że administrator Zimbry ci każe się zalogować do poczty, bo ci zaraz hasło upłynie, albo że coś musisz zrobić z drukarką, albo coś takiego, to uwaga, bo ten mail nie pochodzi z naszej firmy. On przyszedł gdzieś z zewnątrz. No generalnie czytaj, od kogo jest mail. Tak, czasami trzeba jechać myszą na pole odbiorca, żeby zobaczyć pełen adres. Dalej zwracaj uwagę na komunikat jak wyżej, czy on jest z firmy, czy on jest spoza firmy. Jeśli mail jest podejrzany, nie klikaj na żadne linki. Nie wyświetlaj obrazów z tego maila. Nie? Mail przychodzi, czasami jest napisane, że jest bez obrazów, a czy chcesz pobrać obrazy. Tak? No, pobierasz obrazy, to znaczy, że twój serwer się łączy z obcymi serwerami, żeby pobrać te obrazy. W żadnym razie nie podawaj żadnych haseł, czy nie daj się nabrać na to, że musisz się natychmiast gdzieś zalogować, bo inaczej ci konto przestanie działać. Najlepiej w ogóle nie wyświetlaj treści takiego maila. To znaczy, jeśli mail od razu ci się wydaje podejrzany, w ogóle go nie wyświetlaj, dlatego że są ataki, które korzystają z pewnych podatności. To się bardzo dynamicznie zmienia, nie? To znaczy, nie da się powiedzieć dzisiaj, co będzie za tydzień, bo to się zmienia, ale generalnie trzeba mieć świadomość, że są ataki, które powodują zainfekowanie komputera czy serwera poprzez samo odczytanie maila. Nie musisz klikać na żadne linki. Zdarza się, że samo odczytanie maila powoduje jakąś złośliwą akcję. Tak? Więc jeśli mail jest rzeczywiście podejrzany, to mając go na liście, od razu coś z nim zrób. A co z nim zrób? To znaczy poinformuj HIT, prześlij na przykład na HIT z informacją, że jest taki podejrzany mail, no i po drugie go skasuj. Najlepiej bez oglądania, jeśli on jest naprawdę podejrzany. Następna rzecz, konfiguracja poczty. Nasza poczta w tej chwili wymaga, no może to jest trochę zbędny komunikat w tej chwili, bo nasza poczta w tej chwili wymaga TUEFA na wszystkich kontach. To znaczy ktoś, kto nie ma TUEFA, nie powinien móc korzystać z poczty. Więc generalnie to jest apel, który jednocześnie wspieramy twardym wymaganiem. To znaczy TUEFA, czyli podwójne uwierzytelnienie, czyli to, że trzeba mieć jakiegoś Google Authenticatora na przykład, gdzie tam co 30 dni trzeba podać kod, żeby móc odczytywać tą pocztę. Tak, więc generalnie wszędzie, gdzie można, ustaw TUEFA, najlepiej w ogóle na wszystkich kontach, nie tylko na poczcie, tak? Chodzi o to, żeby ktoś, kto przejmie Twoje hasło, bo jest wiele metod na to, żeby ktoś przejął Twoje hasło do domeny czy hasło do jakiegoś serwera, że wtedy, jeśli przejmie Twoje hasło, żeby hasło nie było jedynym kryterium. To znaczy, żeby pomimo posiadania Twojego hasła nie mógł się zalogować na serwer, na którym Ty masz jakieś prawa. Po to są te dodatkowe autentykatory i tak dalej. Bardzo istotny, podnosi próg bezpieczeństwa. Następna sprawa, przekierowanie poczty. Jeśli jest ktoś, kto ustawił sobie dla wygody mechanizm przekierowania poczty, na przykład wszedł na swoje prywatne konto Google i ustawił, że po protokole POP3 będzie ściągana poczta na jakieś na inne konto. Tylko jedno, czy prywatne, czy służbowe, nawet jeśli to jest konto służbowe w Google, ale na inny serwer, który nie jest przez nas przewidziany do obróbki maili, no to niniejszy mówi, że nie wolno takich rzeczy robić. Jeśli ktoś to zrobił, to powinien się z tego natychmiast wycofać. Tu trzeba dwie rzeczy odróżnić dla ścisłości, nie? To znaczy, jeśli konfigurujemy klienta pocztowego, na przykład na komórce, mamy jakiegoś klienta, który nam odbiera pocztę Google i jednocześnie chcielibyśmy, że on by też odbierał pocztę z firmy, to jest OK, nie? Klient pocztowy na komórce, jeśli on nie przesyła tych danych na jakiś obcy serwer, to jest OK, że on odbiera pocztę z kilku serwerów. Natomiast jeśli konfigurujesz serwer pocztowy, żeby ściągał pocztę od nas na swój serwer do jakiejś obcej firmy, nawet jeśli to jest Google, to nie, na to nie pozwalamy. No i druga rzecz z tym powiązana, nie przesyłaj poczty służbowej na konto prywatne.
No i zresztą w drugą stronę, to znaczy nie używaj poczty służbowej do celów prywatnych. To znaczy na poczcie służbowej nie powinny być twoje prywatne wiadomości. Ale też nie przesyłaj poczty służbowej na konto prywatne. Znaczy nie wolno tego robić, tak? Poczta służbowa ma być obsługiwana na komputerach służbowych. Pod kontrolą firmy, pod różnymi antywirusami itd., nie? Jest to związane również z przetwarzaniem danych osobowych. Znaczy, ty masz uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w jakim pracujesz w firmie, ale w ramach narzędzi dostarczanych przez firmę. Nie masz uprawnień do tego, żeby przesyłać sobie dane osobowe, jakiekolwiek dane osobowe firmowe na narzędzia prywatne. Jeśli ktoś do tej pory też to miał z tym problem, to znaczy zdarzyło mu się coś takiego robić, no to proszę, żeby od tej pory tego nie robił. Tego zapisu wprost w regulaminie nie było, ale go do regulaminu zamierzamy dodać i od tej pory będzie to wprost formalnie zapisane, że tak nie wolno robić. Do tej pory tego też nie wolno było robić, natomiast to wynikało z przepisów na przykład o ochronie danych osobowych i zakresu upoważnienia, który każdy w tym zakresie jakoś tam miał. Natomiast wprost w regulaminie nie było to napisane, a za chwilę będzie. Tak? Także jeśli komuś się gdzieś tam zdarzało takie przekierowania, choćby dla wygody, na przykład, żeby w jednym miejscu odbierać pocztę i prywatną, i służbową, to nie. Na klienty pocztowe, programy pocztowe tak, na serwery i na prywatne konta nie. Aktualizacje komputera. Aktualizacje komputera są bardzo istotne dla bezpieczeństwa systemu. Włamania, które się zdarzają w różnych miejscach, generalnie jako jedną z poważnych przyczyn mają to, że system gdzieś nie był aktualizowany. W naszej firmie jest tak, że za aktualizację twojego komputera jesteś ty odpowiedzialny. Jest to specjalna polityka związana z tym, że nie chcemy wymuszać aktualizacji komputerów, nawet tych, które są w domenie, z tego powodu, że jesteście w różnych sytuacjach. Nie wiem, czasami ktoś jest u klienta, prowadzi jakąś prezentację i tak dalej. Nie chcemy, żeby system nagle mu kazał się zaktualizować, bo takie rzeczy, takie sytuacje mieliśmy kiedyś do czynienia z takimi sytuacjami, nie? Więc chcemy, żeby to było w terminie, kiedy jest dla ciebie dogodny, nie zepsuje ci pracy i tak dalej. Natomiast za aktualizację ty jesteś odpowiedzialny. Co trzeba robić? No generalnie systemy chcą się aktualizować, nie? Tylko nie wolno im przeszkadzać. W sensie, że takie Windows na przykład chce się aktualizować. Mówi ci, że jest nieaktualny i musisz coś zrobić. Zobacz, tu umieściłem takie oczywiste dwie ikonki, że one mówią, że i program antywirusowy jest zaktualizowany i Windows ci mówi w taką ikonkę tam w prawym dolnym rogu na ekranie, że nic nie musisz robić, nie? A jak coś musisz robić, to zazwyczaj ona wam wyświetla jakieś tam strzałki na żółto czy na czerwono i mówi, że musisz zaktualizować. Po prostu ci mówię, że nie pomijaj tego. To samo jeśli chodzi o przeglądarkę. Bardzo ważna jest aktualizacja przeglądarki, z której korzystasz. Czy to jest tam Chrome, Edge, Firefox, nie wiem co to jest. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyś to aktualizowała na bieżąco. Zazwyczaj te przeglądarki znowu będą ci mówić, że jest nowsza wersja. Po prostu nie ignoruj tego, aktualizuj nową wersję. Następna rzecz, dane na laptopach. To oczywiście było w szkoleniu głównym, ale to powtarzam bardzo mocno. Dane na laptopach nie są backupowane. To znaczy, twoja cała struktura pracy powinna polegać na tym, że dane przechowujesz na serwerze firmowym najlepiej. A na laptopie, jeśli musisz mieć jakieś dane już, no to niech to będą dane takie na zasadzie jednego dnia. To znaczy mam pracę z jednego dnia i jak coś stracę, no to stracę jeden dzień pracy, trudno. Miej zawsze w głowie to, że laptop po pierwsze może się zepsuć, znaczy upadnie na podłogę i się połamie, a w tej chwili dyski już nie są takie, że można je odzyskiwać, jak się uszkodzą, zwłaszcza, że są szyfrowane. A po drugie mogą ci go ukraść. Laptop nosisz w różne miejsca czasami, nie? Z samochodu ci go ukradną, czy nie wiem, gdziekolwiek. Może się to znacznie jest to, nie wiem, milion razy bardziej prawdopodobne niż to, że z serwera zginą dane. Więc trzymaj dane na serwerze. Na serwerach nasze dane są backupowane. Na laptopach nie są backupowane i jeśli ty tego nie robisz, trzymasz dane na laptopie i te dane ci znikną, to będzie twoja wina, a nie nasza. W sensie, że koszt odtworzenia tych danych to jest trochę twój problem wtedy, nie? No bo ty dopuściłeś do tego, że te dane, nie wiem, oby się to nikomu nie przydarzyło, że pół roku pracy stracił, bo laptop zginął albo się zepsuł. Jeśli nawet nie możesz danych trzymać na jakichś systemach serwerowych i tak dalej, bo on nie ma na takie dane,
miejsca, no to zawsze możesz trzymać dane w jakimś katalogu prywatnym twoim, umownie rzecz biorąc, na serwerze. Po prostu na naszym serwerze, na zasobie plikowym. A najlepiej korzystać z systemów, które są od tego, czy systemów zarządzania kodem, czy systemów CRM, czy i tak dalej. Mamy mnóstwo różnych systemów, które służą do różnych rzeczy. Następna rzecz. Przesyłanie danych pocztą, wrażliwych danych, szczególnie wrażliwych danych, zwłaszcza danych osobowych. Niestety, a obecnie zabezpieczenia serwerów pocztowych nie są wystarczające do przesyłania danych osobowych i innych podobnych wrażliwych danych. To znaczy, jeśli wysyłasz na przykład jakieś listy zestawienia osobowe, a nie daj Boże listy zawierające jakieś PESEL-e osób, czy numery dokumentów, czy adresy zamieszkania, czy jakieś takie rzeczy, te dane muszą być dodatkowo szyfrowane. Nie mogą być przesłane po prostu pocztą. Trzeba zakładać niestety w tej chwili tak, że jeśli dane przesyłasz pocztą, to teoretycznie ktoś do nich może zajrzeć. Dotyczy to również innych, bardziej wrażliwych danych. Znaczy wiemy, że klienci czasami wymagają od nas, czasami z audytorami się wymieniamy danymi, jeśli one są trochę bardziej poufne w sposób szyfrowany. Metoda szyfrowania to jest do ustalenia w każdym przypadku, to nic nie narzucamy, to może być zip z hasłem, może być Word czy Excel zahasłowany. Może to w bardziej zaawansowanych przypadkach, jeśli ktoś ma taką wiedzę i możliwości, zwłaszcza z drugą stroną, to może być PGP. Niektóre klienty pocztowe wspomagają szyfrowanie PGP. To może ułatwić pracę. Wtedy wystarczy wygenerować te klucze raz na jakiś czas, na parę lat i mieć sprawę w danej ścieżce, z danym klientem, z danym kontrahentem załatwioną, jeśli chodzi o poufność. To po prostu wyraźnie mówimy, że obecnie nie wolno takich rzeczy wysyłać w postaci jawnej. Następna rzecz, nowe komputery Linux. Generalnie wszystkie nasze nowe komputery zakupione przechodzą przez dział IT, zespół IT i one są przygotowane do pracy, to znaczy mają potrzebne tam monitory założone, jakieś agenty, antywirus, szyfrowanie dysku. No i ten komputer jest gotowy, przygotowany przez firmę w sposób bezpieczny, tak jak powinien być, nie? Natomiast zdarza się czasami, niestety ubolewam, ale zdarza się czasami, że ze względu na, nie wiem, natłok obowiązków i że ktoś nie ma czasu na to, żeby IT mu przygotowało komputer, już szybko chce ten komputer dostać, no to wtedy to wszystko musi zrobić sam. To znaczy wtedy, jeśli jako kierownik, nie wiem, działu, zespołu czy pionu wyszarpałeś ten komputer z zamówień już dla siebie, że ty nie masz czasu, no to jesteś odpowiedzialny za to, że masz zrobić to tak, jakby IT to zrobiło. No i to samo jest z komputerami typu Linux czy Mac, gdzie IT czasami może nie mieć kompetencji, czy nie mieć możliwości ustawienia tego wszystkiego za ciebie. Też trzeba zrobić to wszystko, to wprost mówi o tym regulamin. Jeśli nie wiesz, co zrobić, to zapytaj IT, co masz zrobić, w sensie, co tam ma być na końcu. Na pewno ma być szyfrowany dysk dla komputerów przenośnych, na pewno ma być jakiś firewall, zapewne będzie jakiś antywirus. W przypadku Linuxa chyba jeszcze niekoniecznie, ale w przypadku Windows na pewno. No, inne rzeczy, nie? Generalnie to, co chcę przekazać tutaj, to uwaga. To znaczy to, że komputer ominął IT, to jest podatność i nieszczęście i powoduje to, że obowiązki spadają na ciebie. Nie jest tak, że luz i nic się nie stało. Dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o ten moduł, który przygotowaliśmy na teraz. Cześć.